Zastanawialiście się kiedyś, która strona politycznego sporu odpowiada za większość fałszywych informacji na temat COVID-19? Czy istnieje jakakolwiek zależność między poglądami politycznymi a skłonnością do wiary w teorie spiskowe? W codziennej pracy filtrujemy setki informacji. Na bieżąco obserwujemy trendy i kanały rozpowszechniające fałszywe treści. Jak udowadnia praktyka, w kraju nad Wisłą teorie spiskowe i dezinformację związaną z COVID-19 zdominowała skrajna prawica. Im bardziej radykalne ugrupowanie, tym bardziej skłonne do szerzenia tego typu fałszywych treści. Oczywiście zwolennicy teorii spiskowych i antyszczepionkowcy pojawiają się wcale nierzadko również wśród sympatyków i wyborców partii liberalnych czy lewicowych. Jednak z uwagi na kilka istotnych czynników to właśnie na skrajnej prawicy teorie spiskowe trafiają na szczególnie podatny grunt. Dlaczego? Zacznijmy od początku. Teorie spiskowe nie wynikają z ludzkiej złośliwości bądź złej woli. Wręcz przeciwnie, są manifestacją empatii, troski o przyszłość społeczeństwa i obywatelskiego zaangażowania. Osoby wierzące w teorie spiskowe bez wątpienia chcą dobrze. Uważają, iż poznały straszną prawdę na temat planowanych zbrodni bądź nikczemnych planów i chcą im zapobiec, w pierwszej kolejności poprzez uświadamianie innych. O ile takie postawy mogą świadczyć o naiwności, o tyle z pewnością nie oznaczają złych intencji. Przez ostatnie dziesięciolecia wiarę w teorie spiskowe wspiera kultura masowa. Zaplanowana pandemia, spiski tajnych rządów, tuszowane wycieki z laboratoriów, złe korporacje rządzące światem – wszystkie te motywy pojawiały się wielokrotnie w popkulturze. W filmach to właśnie szalony naukowiec albo fan teorii spiskowych często okazują się mieć rację, mimo iż wcześniej nikt ich nie słuchał. Historie te nierzadko inspirowane są prawdziwymi wydarzeniami. Gdy faktycznie okazywało się, że firmy farmaceutyczne, korporacje czy rządy tuszowały skandale i przestępstwa. Takie sytuacje miały miejsce i niewykluczone, że zdarzać się będą w przyszłości. Uprawnia nas to do pewnej dozy nieufności i wymagania skutecznej kontroli nad instytucjami. Również obywatelski nadzór, dostęp do informacji publicznych i maksymalna transparentność powinny być standardem w każdym dojrzałym, demokratycznym społeczeństwie. Złe doświadczenia z przeszłości nie dają nam jednak prawa do podważania i negowania wszelkich decyzji rządów, ani nie upoważniają nas do bezpodstawnego oskarżania wszystkich firm, koncernów i naukowców świata. Takie postawy jedynie utrudniają znalezienie konstruktywnych rozwiązań, uniemożliwiają konstruktywną krytykę i skuteczne reagowanie na sytuacje kryzysowe. Teorie spiskowe dają nam szybkie i zrozumiałe odpowiedzi na bardzo skomplikowane kwestie z zakresu geopolityki, ekonomii czy wirusologii. Wielu ludziom łatwiej uwierzyć, iż kryzys wywołała tajna grupa w celu zniszczenia gospodarki, niż że stało się to w wyniku ludzkiej niekompetencji, chciwości i dzięki pewnej dozie przypadku. Nadmierna podejrzliwość charakteryzująca wyznawców teorii spiskowych prowadzi do przekonania, że nic nie dzieje się przypadkowo. Brak zrozumienia skomplikowanych procesów sprawia, że czujemy się zagubieni, tracimy poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem. Teoria spiskowa pozwala nam je łatwo odzyskać. Dzięki niej możemy też podbudować swoją samoocenę, stawiając się jednocześnie w roli prześladowanej ofiary i zarazem odważnego bohatera walczącego ze skorumpowanymi elitami. Zostaje nam podany na tacy winowajca, któremu zawsze przypisywane są nikczemne zamiary. Teorie spiskowe pojawiają się zwłaszcza tam, gdzie obecne są skrajne poglądy polityczne i aktywni są populiści. Szybko narastają również wraz z polaryzacją społeczeństw i rosnącymi podziałami. Ruchy radykalne wymagają od swoich zwolenników posiadania ukształtowanych poglądów politycznych, a ich przekaz ukierunkowany jest na eskalowanie wrogości skierowanej do osób, które nie stoją po ich stronie. Umiarkowany zwolennik konkretnej partii będzie rozumiał, że ktoś może mieć inną opinię w danej sprawie. Zwolennik radykalny będzie uważał, iż osoby posiadające inne zdanie są zaślepione i chcą zniszczyć kraj. Ciężko uwierzyć, żeby miliony obywateli chciały zniszczyć kraj z czystej złośliwości. Więc teoretyk spisku szybko zadaje sobie pytania: kto nimi steruje, kto ich opłaca, jaki jest większy plan, komu zależy na tym, by zniszczyć Polskę.
Radykalne grupy skrajnie prawicowe uważają Unię Europejską, liberalne rządy, organizacje międzynarodowe i korporacje za naturalnych wrogów. W dobie pandemii wizja rzeczywistości, w której przekupieni pracownicy WHO sprzymierzyli się z firmami farmaceutycznymi i liberalnymi rządami w celu zniewolenia społeczeństw, nie wydaje się w niektórych środowiskach nieprawdopodobna. Najprostsze odpowiedzi pojawiają się zwykle dzięki efektowi potwierdzenia, a winni są przecież od dawna znani. To właśnie dlatego szczególne zainteresowanie teoriami spiskowymi obserwujemy wśród zwolenników skrajnej prawicy. Rzesze polityków zbijają na takich teoriach kapitał polityczny. Im bardziej popularne stają się teorie spiskowe i im więcej zwolenników przyciągają, tym więcej polityków dostrzega niezagospodarowany, radykalny elektorat, który potrzebuje reprezentacji. Emocjonalny przekaz jest dużo bardziej interesujący dla przeciętnego odbiorcy niż naukowy bełkot ekspertów. Gdy teorie spiskowe i całkowicie fałszywe tezy wymiesza się z konstruktywną krytyką działań rządu, bardzo łatwo szybko zdobyć popularność. O ile przywykliśmy do posłów wymachujących w Sejmie książkami opisującymi teorie spiskowe, o tyle od pewnego czasu możemy zaobserwować, iż dzięki dezinformacji związanej z pandemią w siłę rosną środowiska jeszcze bardziej radykalne. Grożenie zamordowaniem przeciwników francuskim bagnetem, nawoływanie do zabijania polityków, pozowanie z zakrwawionym karabinem z napisem „Śmierć wrogom ojczyzny” i agresywne antysemickie wystąpienia stają się normą. Takie działania szokują nawet część środowisk uważanych do tej pory za skrajne. Dzięki pandemii bezprecedensową popularność zdobywają osoby i grupy uważane do tej pory za śmieszne i znane głównie z popularnych filmików w mediach społecznościowych. Okazuje się, iż dzięki teoriom spiskowym, stawaniu w opozycji do zaleceń sanitarnych i otwartym wzywaniom do zniszczenia wrogów ojczyzny można zebrać pokaźne rzesze zwolenników w kraju i za granicą. Zmieniają się również poglądy części skrajnie prawicowych wyborców. Prorosyjska retoryka, wspieranie białoruskiego reżimu czy podważanie sojuszy coraz częściej postrzegane są jako postawy nacjonalistyczne. Dzisiejsza polska skrajna prawica jest coraz bardziej podzielona. Pojawienie się odłamów wyjątkowo radykalnych uniemożliwiło stronnictwom bardziej umiarkowanym przejęcie całości strumienia napływających dzięki pandemii wyborców. Wiara w teorie spiskowe wśród takich osób nie świadczy już o wyjątkowości poglądów, lecz jest czymś oczywistym i wpisuje się w główny nurt myśli skrajnie prawicowej. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat popularnych tematów i trendów skrajnie prawicowej dezinformacji czasów koronawirusa, przeczytajcie naszą analizę. Link do niej znajdziecie w opisie filmu. Zachęcamy również do zasubskrybowania kanału i podzielenia się waszą opinią w komentarzach. fakenews.pl. Prawda nie leży po środku.